Tak jak mówiłem kilka odcinków temu, jeśli Alchemia naprawdę planuje wydać jeszcze w tym roku Gothica Remake, to w najbliższym czasie dostaniemy masę nowych informacji. I tak dzisiaj CD Action zaprezentowało nam nie jeden, nie dwa, ale aż 4 nowe screeny. Coś czuję, że w najbliższym czasie dostaniemy nie tylko nowe zrzuty ekranu, ale również pierwsze nagrania przedstawiające rozgrywkę. Wspomnę tylko, że już w poprzednim roku twórcy zapowiedzieli, że mają ukończone około 90% świata gry. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że aktualnie pokazują tylko grafiki prezentujące stary obóz i okolice, jednak jestem przekonany, że inne obozy są już gotowe. Wprawdzie widzieliśmy już pancerze z nowego obozu, jak i sekty. Raczej wątpię, żeby pokazywali cały czas wyłącznie screeny, dlatego sądzę, że pierwszy gameplay możemy dostać najpóźniej w drugim kwartale bieżącego roku. Jednak na chwilę obecną zajmiemy się tym, co mamy. Zatem dostaliśmy 4 zrzuty ekranu, z czego jeden przedstawia odświeżonego Gomeza, zaś pozostałe 3 nowy wygląd niektórych miejscówek. Zatem nie przedłużając, zabierzmy się za omówienie pierwszego z nich. Ten screen przedstawia bramę na dróżce pomiędzy placem wymian a starym obozem. Tylko tym razem dostaliśmy stronę od placu wymian i od razu widać, że twórcom udało się zachować klimat pierwowzoru, a zarazem dość mocno przebudować tą lokację względem oryginału. Nie da się ukryć, że w pierwszym Gothicu ta brama wyglądała dość biednie, bo prócz niej mamy tylko 2 strażników ze starego obozu i jedynie pochodnię. Dodatkowo sama dróżka jest dość wąska, przez co nie da się tam umieścić za wiele innych obiektów, czy to w postaci scenografii, czy też przedmiotów, które moglibyśmy podnieść. W nowszej wersji przerobiono miejsce przed bramą, aby umieścić tam kilka obiektów, dodających nieco klimatu. I tak widzimy kilka skrzyń, beczek, koło oraz wóz z ładunkiem. Właśnie czegoś takiego brakowało mi w oryginale. Kto wie, co znajduje się na owym wozie. Może to być magiczna ruda przetransportowana ze starej kopalni, lub mogą być to towary zza bariery. Sama zaś brama została zdecydowanie powiększona, no bo w końcu towary, jak i magiczną rudę, trzeba jakoś transportować, a w oryginalnej wersji byłoby to nieco karkołomne. Nowa wersja ma kutą kratę, zaś w oryginale było to kilka niedbale pozbijanych desek. Z nowości możemy zauważyć, że na bramie znajduje się pewien proporzec, przedstawia on czerwone pole i złoty miecz. Podobne flagi widnieją na murach zamku ze starego obozu, jak i w starej kopalni. Z racji, że dominującym kolorem wśród członków cieni i strażników jest czerwony, to najprawdopodobniej jest to flaga z tegoż obozu. Również w oryginale mogliśmy zobaczyć taką flagę, tyle że tam z oczywistych względów była ona dość nieczytelna, plus każdy model był zniszczony. Nowsza chorągiew nieco przypomina tą z growego dema. W Gothicu Remake strażnik Ori, zamiast stacjonować na bramie, będzie stać obok wozu z ładunkiem. Podobnie jak w oryginale, jest łysy i z tego co widzę, ma średnią zbroję strażnika. Niestety grafika nie jest zbyt wysokiej rozdzielczości, przez co nie jestem w stanie zidentyfikować niektórych szczegółów. Ciekawe, gdyż ten strażnik nie posiada żadnej broni, ani miecza, ani kuszy. Strażnik u góry w oryginale nie posiadał imienia, zaś w nowej wersji zmieniono jego wygląd. W Gothicu pierwszym miał krótko ostrzyżone włosy i był ogolony, zaś teraz ma włosy i bokobrody. Podobnie jak Ori nie posiada żadnego uzbrojenia. Jego pancerzem najprawdopodobniej jest lekka zbroja strażnika. Ostatnią postacią jest oczywiście nasz mentor i przewodnik Diego. Twarz naszego przyjaciela, jak i pancerz cienia widzieliśmy już w screenie z września. Tak jak mówiłem, grafika nie jest najwyższej rozdzielczości, więc niektóre elementy nam zwyczajnie umykają. Jednak jesteśmy w stanie zauważyć, że Diego ma kucyk, przerobiony ciężki pancerz cienia i oczywiście swój kultowy łuk. Teraz możemy zobaczyć, jak będzie wyglądać dolna część pancerza cienia. Podobnie jak w oryginale, będzie się składać z wysokich butów, nieco luźnych spodni, tyle że tym razem będą mieć dwukolorowe pasy, a nie szachownicę, zaś spod kurtki wystaje kolczuga. Jedyne co mnie kuje w oczy to oczywiście brak broni do walki wręcz. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości dostaniemy tą grafikę, ale w wyższej rozdzielczości. Osobiście bardzo mi się podoba fakt, że Alchemia postanowiła nieco zmienić to miejsce, dzięki temu lokacja ta jest atrakcyjna wizualnie i to co najważniejsze, ma ten gotikowy klimat. A teraz omówimy sobie grafikę przedstawiającą obozowisko goblinów. Jak możemy zauważyć, jest to całkiem nowa lokacja w grze, dlatego ciężko jednoznacznie wskazać, gdzie się ona znajduje. Możliwe, że jest to zawalona kopalnia nad opuszczoną kopalnią, bądź jest to zawalona jaskinia na szczycie górki obok zamkniętej kopalni. Tak jak twórcy zapowiedzieli, planują nieco urozmaicić niektóre pustawe lokacje, a w pierwszym Gothicu jest ich całkiem sporo. Same gobliny prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Widać, że twórcy postanowili rozwinąć oryginalny projekt tychże istot. Zaś gobliny omawiałem w swoim materiale 2 lata temu, tylko że teraz widzimy te stwory w pełnej krasie. Podobnie jak w pierwowzorze, mają zieloną skórę, żółtawe oczy, spiczaste uszy i walczą za pomocą maczugi.
tak jak ma to w zwyczaju alchimia. Również te zielonookie szkodniki są zdecydowanie bardziej demoniczne niż oryginał. Przekłada się na to ich wygląd, jak i sposób bycia. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, to spójrzcie na nabitą na pal ludzką głowę lub na poucinane ludzkie kończyny. Bez problemu możemy zauważyć, że gobliny będą teraz zdecydowanie bardziej okrutne, jak i mroczne. A skoro będą takie te małe zielone istoty, to wyobraźcie sobie, jacy będą orkowie. Podobnie jak 2 lata temu, tak i obecnie, możemy zauważyć, że nie każdy goblin będzie wyglądać jednakowo. Ten na pierwszym planie, na przedramionach ma owijki, przepasany jest dość podniszczoną przepaską, plus jego lewy bark jest chroniony przez naramiennik. Siedzący goblin obok ogniska ma 2 naramienniki i skórzane karwasze, zaś ten stojący obok ma nieco inną przepaskę niż ten na pierwszym planie, ale ma za to podobny naramiennik, zaś jego przedramiona chronione są przez skórzane karwasze. Całkiem fajnie, że alchimia zadbała za takie szczegóły, dzięki temu nie będziemy mieć wrażenia, że walczymy z armią klonów. No właśnie, ciekawie jak będą wyglądać orkowie. Zaś sam obóz prezentuje się naprawdę klimatycznie i aż nie mogę się doczekać, aż dane mi będzie zwiedzenie go. Ostatnie, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to oczywiście oświetlenie. Wiem, że dla niektórych z was może się ono wydawać zbyt ostre, a same kolory są wyprane i wypalone. Jednak według mnie krajobraz, który prezentują screeny, wygląda całkiem. Szczerze, to oświetlenie remake'u przypomina mi nieco najnowszy A Plague Tale, gdzie zmienia się ono w zależności od sceny. W przypadku Gotika mamy otwarty świat i dynamiczną pogodę, więc raczej mało prawdopodobne, aby światło było w dzień cały czas takie samo. Dlatego z ostatecznym werdyktem musimy zaczekać, aż zobaczymy pierwszy gameplay. A teraz to, na co wszyscy czekaliście, czyli nowy wygląd przywódcy starego obozu. I tak oto prezentuje się Gomez. Podobnie jak w oryginale, ma spore zakola, przymrużone głęboko osadzone oczy i zmarszczone brwi, a nawet ma te same zmarszczki na czole, pod oczami i wokół ust. Nowością jest nieco zmieniony zarost, zamiast januszowego wąsa ma teraz subtelną brudkę i nieco większe czoło, które dobrze współgra z zakolami. Z brudką to podobnie postąpili jak w przypadku Diega, któremu również przerobili nieco zarost względem oryginału. Natomiast nie jestem w stanie dostrzec siwizny, możliwe, że to przez ostre światło. Zaś sama twarz niemalże mówi, kto jest tutaj szefem. Wystarczy, że dodamy głos Adama Baumana i nie mam żadnych zastrzeżeń co do nowego wyglądu Gomeza. Tak jak w przypadku Kruka, Diego czy to Rusa, tak również nowy wygląd Gomeza bardzo mi się podoba i nie uważam, że dodanie brudki zamiast samych wąsów jest czymś złym. W ramach przypomnienia, za twarze postaci i ich mimikę odpowiada zewnętrzne studio Gate 21, więc ich jakość będzie zdecydowanie lepsza niż innych obiektów. Ostatnia grafika przedstawia bliżej nieokreślony magazyn albo podziemia. Według mnie jest to skarbiec magnatów znajdujący się bezpośrednio pod rezydencją Gomeza. Pomieszczenie to jest mega klimatyczne i zdecydowanie brakowało mi podobnych w oryginalnym Gotiku, zaś samo oświetlenie wypada według mnie poprawnie. Już nie mogę się doczekać, aż pokażą lochy. I to wszystkie grafiki, jakie dostaliśmy od CD Action. Jak już mówiłem, najprawdopodobniej premiera gry faktycznie będzie mieć miejsce jeszcze w tym roku. Skoro tak, to będziemy dostawać wysyp nowych grafik oraz informacji znacznie częściej niż dotychczas, a kto wie, może dostaniemy za niedługi czas pierwszy gameplay? Na dzisiaj to tyle, dajcie znać co myślicie o odświeżonych lokacjach, jak i samym Gomezie, a my widzimy się już niedługo, zatem trzymajcie się, cześć! No to witamy na pokładzie.